Halo, halo, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z House Flippera 2. Dzisiaj? Dzisiaj sobie zrobimy zlecenie. Zrób to sam. Poszło bardzo źle. Brzmi to jak moja sytuacja. Tak. Moja córka jest samozwańczą królową projektów. Zrób to sam. Muszę przyznać, tworzone przez nią dekoracje są naprawdę urocze, jednak powinna się trzymać z dala od wszelkiego rodzaju generalnych remontów wnętrz. Nasza biedna łazienka jest jej ostatnią nieszczęsną ofiarą. Jezu, jakie to jest typowe. Ale no dobra. Możesz posprzątać bałagan, który tam zostawiła? Renowacja z prawdziwego zdarzenia też by tu nie zaszkodziła. Dobra, zróbmy to zlecenie. Myślę, że w przyszłym odcinku moglibyśmy już kupić jakiś dom faktycznie na sprzedaż do wyremontowania go. W ogóle z tego co widzę, to chyba gra jest troszeczkę za cicha. Dobra, powinno być git. Czy tutaj na polu coś mamy? Chyba nie. O dziwo. W miarę spokój. Tu również spiżarka, całkiem spoko. Z jakimś miejscem biurowym. W sumie nie głupi pomysł. Dobra. Zabierzmy się w takim razie za robotę. Poszukajmy w ogóle, gdzie tutaj mamy coś do zrobienia, bo na razie to się plącze. Dobra, znalazłem. Trochę tutaj sprzątania będzie. Tutaj również sprzedać gąbkę poważnie. Nie wiem, tak według mnie to wystarczyłoby to sprzedać. Boże, wyrzucić do śmieci. No ale co ja tam wiem. Dobra. Tutaj mamy te plamy. To rozumiem, że tu na schodach tak samo chyba będą. Nie? Już? Dziwne. Dobra, zacznijmy tutaj sprzedawać. Tutaj jest kuchnia do opchnięcia w całości. Dobra, to. Mamy to. I znowu będziemy urządzać całą kuchnię. Okej. Dobra, na razie śmieci wszystko wyrzucajmy, co jest nam totalnie zbędne. Czy tutaj w ogóle coś jest? To jest jako jedno pomieszczenie, tak? Przynajmniej tak by to wyglądało. Dobra, teraz tak. Zrobimy sobie malutkie odkurzanko. A potem się zajmiemy... czym się zajmiemy? Umyciem wszystkiego i wykończeniem. Chociaż z drugiej zaś strony, kurczę, jest sens tą... Czy jest sens to robić? Płytki ceramiczne, płytki metro, ceglane. Dobra, kupmy paczuchę jedną. Na razie. No właśnie, troszeczkę mniej będzie trzeba... Będzie mniej do układania, znaczy do sprzątania przynajmniej, tak mi się wydaje. Wiecie co? Ja bym powiedział, że chyba na podłogę to bym dał te. No. Wydaje mi się, że to będzie miało więcej sensu. Chociaż białe płytki ogólnie tak do kuchni, no nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Ja ogólnie nie przepadam za białymi wykończeniami. Nie wiem, dla mnie to jest zbyt sterylne i zaraz na wszystkim widać dosłownie brud. Znaczy, jak ktoś lubi sprzątać dosłownie co 5 minut, to okej, ale tak ogólnie, no to nie widzę w tym za bardzo
sensu. Dobra, to jest. Tutaj mamy jeszcze jedna plama gdzieś się skryła. Rozumiem, że to będzie ta. Okej. Resztę powiem, że można sprzedać. Dobra, teraz tak. Mamy do dyspozycji taką kuchnię. Całkiem przestronna. Chociaż na to, co oni tutaj chcą, to bym powiedział, że jest mała. Zacznijmy może od najmniej wymiarowej rzeczy, czyli od lodówki. Myślę, że można by było ją spróbować dać tutaj. Teraz tak, jest lodówka. Można by było zrobić tutaj szafkę. O, w ten sposób. Jezu, jak to dużo miejsca zajmuje. Zaraz. A to przypadkiem nie jest, że to w ten sposób? Wiecie, z miejscem na siedzenie? Kurczę, no miałoby to chyba sens. Krzesła barowe. No właśnie. Wiedziałem, że coś mi tu kurczę nie gra. To w ten sposób. Tutaj jest standardowa szafka. Właśnie, wiedziałem, że coś tu ewidentnie było nie tak. Tutaj w ten sposób. Błagam, tylko niech się tu zmieści kuchenka. Jest! Udało się. Właśnie o coś takiego mi chodziło w poprzednim zleceniu. Wiecie, jest ciąg komunikacyjny. Lodówka, odłożenie, umycie, przygotowanie, gotowanie. Wydawka. Ha! Kurde. Coś tam się znam. Tu się dało to zrobić fajnie. Dobra, i teraz mamy resztę. To są wszystko szafki wiszące. Plus mamy tak zwane hokery. Krzesła barowe, zwał jak zwał. 2, no i ślicznie. Teraz co? Dywan. W kształcie jajka. No dobra. Osobiście bym tego nigdy nie zrobił. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby chcieć coś takiego. Dobra, czy tutaj się coś jeszcze zmieści jednego? No i wspaniale. Kurczę ty, podoba mi się to. Tylko tak nie za bardzo mam co zrobić z tą jedną szafką tutaj. Chyba, żebyśmy zrobili coś takiego? Ej, fajne. Znaczy głupie i fajne zarazem, bo powiedzmy, że nazwałbym to, że tutaj można by było wstawić sobie chleb, taki ala chlebak czy coś takiego. No. Ja tu widzę sens w tym. Ej, podoba mi się. To jest fajne. Takie coś to mi się podoba. Dobra, czy tu coś jeszcze mamy? Jeszcze teoretycznie 3 pomieszczenia są. Tu już pusto, tu też. No to zostało nic innego jak wsiąść i się zabrać za czyszczenie schodów. Normalnie jestem z siebie dumny z tą kuchnią. No to w taki sposób... Znaczy, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że ciąg komunikacyjny został zachowany i to chyba tak stricte projektowo, jak to w prawdziwym życiu powinno wyglądać. Czy tutaj... Tutaj też, oczywiście.
Dobra. Zobaczmy. Tutaj nic nie ma. Tutaj również. Ej, fajny pokój. Naprawdę ładny. Mógłbym taki mieć. Dobra. Powiem tak, tu jest mniej rzeczy. To na razie się zajmijmy tą kwestią. Tutaj są raptem w sumie śmieci tylko do wyrzucenia. Chyba że się pomylę. Jednak coś tu jeszcze będzie. Chociaż nie, dobra. Mamy do sprzedania wiaderko, no i super, dobra, mamy to. Teraz tutaj. Toaleta, to. Pędzelki. Czekajcie, trzeba to zamknąć. Jeszcze jedna rzecz jest do sprzedania. Gdzie ta płytka? Tu. Okej. Teraz tak. Plamy. To jest teoretycznie płytki z ornamentem. Gdzie oni te płytki chcą? Wow, na całej tutaj powierzchni? No dobrze. Na grubo. To też bym nie zrobiłbym tego w taki sposób. Ewidentnie. Za bardzo jest to wzorkowane. Wzorzyste. Ja nie przepadam za takimi rzeczami. Za tego typu wzorem. Chociaż wiem, że do niektórych pomieszczeń to bardzo ładnie się komponuje. Tylko że to głównie wtedy całe pomieszczenie chyba trzeba w jednym konkretnym stylu właśnie robić, żeby to pasowało jedno do drugiego. Się zaczynam zastanawiać. Nie, kiedyś mieliśmy mieszkanie, jak jeszcze gdzieś tam na wynajmie byliśmy. To było takie właśnie wzorzyste płytki na ścianach, ale to po prostu to się nie dało. Ja nie potrafiłem przebywać w takim pomieszczeniu. Strasznie mnie to irytowało. No, ewidentnie, za dużo. Za dużo naraz jest. Dobra, zajmijmy się w takim razie plamami. Zara, to ktoś to malował? Okej. No to ewidentnie tutaj kogoś fantazja poniosła. Też jest to w sumie jakiś tam sposób na oszczędność. Wiecie, jak nie chcecie robić jakiegoś takiego wielkiego, generalnego remontu, że skuwanie płytek, etc., no to w sumie wystarczy, że je przemalujecie, no nie? Jest to jakieś wyjście, aczkolwiek no okna to bym nie pomalował. O Boże. Ale kto co lubi? Są gusta i guściki. A o gustach, jak wiemy, się nie dyskutuje, aczkolwiek rozmawiać można. Dobra. Na razie dam to tutaj. Może w ten sposób. Jeszcze tutaj musi się gdzieś toaleta. Może tu? Byśmy to w ten sposób załatwili. Tu myślę, że dobrze by było to dać. Powiedziałbym, że tu jest wanna, to chociaż może tutaj. Może w ten sposób to zrobimy. O, okej. Półeczka. Myślę, że tutaj można by było to dać, ale tą szafkę to ja bym przesunął w tą stronę. Oczywiście berło musi być. Uchwyt na papier toaletowy. Okej, to myślę, że tutaj będzie odpowiednia wysokość. Jezu, ja na samym początku myślałem w ogóle, że to jest klamka.
Nie wiem, może tutaj, chociaż bardziej bym widział to chyba tu. No. I oczywiście rybki muszą być. O, to tak ktoś sobie będzie siedział kulturalnie na tronie, to będzie mógł sobie rybki podziwiać. No i super, mamy całe zlecenie załatwione. Shift, Enter, 11 000. Zlecenie załatwione. Kontynuuj bez zapisywania zdjęć, bo tak widzę, że to gdzieś się zapisuje, tylko jeszcze nie odkryłem gdzie. Twoja córka jest bardzo kreatywna. Totalnie. Ma to po rodzicach. Niestety brakuje jej cierpliwości. Może trochę ją rozpuściliśmy. Ale dzięki, że przyszedłeś nam na pomoc. Może twoja fantastyczna praca przekona ją, że lepiej planować swoje projekty artystyczne. Okej. Okej. Dobrze, że rodzice nie uznali, że napiszą, że jej projekty są specyficzne. Tak nie mówiąc bezpośrednio, że jest do dupy, nie? Dobra, maile. Co my tutaj mamy? Czy tu coś jest? Nie ma. Pusto? Pusto. Tutaj się pojawiły kolejne zlecenia. Okej. Szanowny panie, mój jedyny wnuczek przyjeżdża spędzić ze mną trochę czasu i chcę przygotować dla niego jego własny pokój. Niestety nie odwiedza mnie za często i pragnę, by to się zmieniło. Jest całym moim światem. Moja dawna sypialnia na poddaszu nada się do tego idealnie. Sama już z niej nie korzystam, gdyż moje kolana to już nie to co kiedyś i nie jest mi łatwo wchodzić po schodach każdego dnia. Trochę tu tnęłam, ale bardzo przyda mi się pomoc z malowaniem i meblowaniem. No dobrze. No to tak, muszę przyznać, że no jest tu co robić. Weźmy sobie w takim razie to zlecenie. Zróbmy. Wydaje się być bardzo malutkim domkiem. No aczkolwiek wiecie, dla osoby starszej nie ma kompletnie potrzeby robienia nie wiadomo jak wielkich domów. W ogóle tak widzę, że na rynku się to troszeczkę gdzieś tam zaczyna trochę zmieniać. Chodzi mi o to, że kiedyś, wiecie, kiedyś jak się ktoś miał zamiar budować dom, to oczywiście dom musiał mieć 300 metrów kwadratowych. Najlepiej jeszcze więcej. A pani o co chodzi? Okej. Wnuczku, aha, ona sobie będzie chciała porozmawiać w końcu twoim przygotowaniem dla niego pokoju. And I really wanted to make him feel at home right away. I even bought some of his favorite books so he can have them here. Okay. Oh yes, he always has his nose in a book. Ever since he was a little boy, he would come to me and say, "Grandma, I got a new book. Read it with me." Very well spoken, even as a toddler. Now he reads by himself, of course. Doesn't need Grandma's help at all. Może pomocy babci, teraz on może czytać tobie. Oh, wouldn't that be lovely? Just like the good old days. Me, him, and a book in our hands. I cannot wait for Johnny to be here. But before that, his room needs to be ready, so take good care of preparing it. Have a nice day, my dear. Goodbye. No, i na czym ja to skończyłem? No, kiedyś budowało domy, to dom oczywiście musiał mieć 300 metrów kwadratowych, 15 sypialni, 5 łazienek i w ogóle nie wiadomo co. Tylko potem jest, ja przynajmniej widzę jeden drobny problem. Bo mało kto w tym momencie, w tych czasach chce mieszkać z rodzicami w jednym domu, mając już własną rodzinę. I potem te osoby starsze
zostają w tym 300-metrowym domu i nawet nie ma kto tego posprzątać. A będą korzystali głównie tylko i wyłącznie z parteru i raptem może z 2 pokoi, z niczego więcej, więc po prostu to jest zbędny wydatek, ale tak widzę, że w tym momencie nawet, jak, nie wiem, od dewelopera się bierze domy czy coś, to oczywiście są głosy, że 100 metrów domu to coś ty tam zmieścisz i w ogóle. Ludzie, to jest wystarczająca wielkość. 100-150 metrów, max, naprawdę. Jak macie, nie wiem, jest was 2 plus do tego potencjalnie 2 dzieci, czyli tak statystycznie, to jest to naprawdę wystarczająca wielkość. Jedyne co, to może się naprawdę pokusić, nie wiem, o większą działkę, jeżeli ktoś jest na etapie gdzieś tam szukania faktycznie domu i woli mieszkać w domu niż w bloku, to naprawdę znaleźć po prostu większą działkę, żebyście mieli, powiedzmy, miejsce na wszystko, co się wam wymarzy ogrodowego i żeby dzieciaki miały gdzie gonić potencjalnie, niż budowanie domu, a raczej zamku dosłownie, którym tak naprawdę nikt się potem nie będzie w stanie zajmował. No wiecie, nie jesteśmy już coraz młodsi. A dzieciaki w końcu się wyprowadzą. Prawda? Czy to tylko takie moje starcze pitu-pitu? Chociaż nie, tak gdzieś tam po znajomych i tak dalej, jak się rozmawia, to serio, jakoś tak coraz więcej chyba osób wychodzi z tego samego podobnego może założenia, że czasem naprawdę lepiej jest jakiś mniejszy domek sobie wybudować, kupić, obojętne i na przykład celować w jakąś większą działkę, w większy ogród, niż się ładować po prostu w gigantyczny dom, którym potem się nikt nie będzie zajmował. Dobra, pogadałem sobie, że się zajmijmy z lasaniem. Turkusowa farba, okej. To jest w ten sposób, a jakby tutaj jeszcze tą żółtą. Jak to tu w ogóle wygląda? Dobra, może... Zrobimy sobie to w ten sposób. Aha, i teraz nie mogę, tak? To się w ten sposób nie da, co? Myślałem, że się uda mi połączyć. Myślałem, że futrynę też się maluje. Maluj, 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 maluj. Chyba jest. Dobra. Teraz jeszcze to cudo. Kurczę. O to mi chodziło. O takie coś mi chodziło. Dokładnie. Koniec farby. Też by trzeba było jakiś upgrade dołapać w końcu. No tutaj przy tych skosach. Jezus Maria, raz malowałem coś takiego i Jezu, naprawdę chyba nie istnieje nic gorszego. Kurczę, może byśmy zrobili tak, że... O! Tutaj jest widok na piękne morze.
Więc może zróbmy w kolorze morze. W ten sposób. Ta ściana będzie taka niebieskawa, turkusowa. Wydaje mi się, że to może całkiem się fajnie komponować. Przez to, że mamy widok na wodę, to przynajmniej jeszcze będzie... Halo? Halo? Co tu jeszcze jest do malowania? Halo? Czemu ja tu nie mogę? O co chodzi? Co tu się wydarza? Jeszcze tutaj? Czemu... O co tutaj chodzi? Czemu ja tego nie mogę? Nie rozumiem. Co tu się właśnie wydarzyło? No, wydaje mi się, że jest pomalowane wszystko pięknie, ładnie. Być może... No nie, no to jest ewidentnie pomalowane. Chyba, że coś się zbagowało dziwnego, się wydarzyło. Też wydaje mi się, no właśnie. To jakby coś było niezamalowane? Nie wiem, o co chodzi. Ale się tym nie przejmujmy. Dokończmy tą ścianę. W ten sposób. No i pięknie. Jest śliczna ściana. Teraz sobie jeszcze tą ściankę domalujemy. Halo? W ten sposób. Jakie to jest cudowne, że to się tak maluje. Tylko szkoda, że to nie jest w prawdziwym świecie. Dobra, tutaj mamy przy oknie. W ten sposób. No i pięknie, bailando, pomalowane. Teoretycznie jeszcze tutaj można by było malnąć. Chociaż może nie. Dobra, sprzedajmy więc te farbki. Tutaj nam babcia coś przygotowała i kupiła. O Jezus Maria, tu jest 12 rzeczy. Są tory do ułożenia. Poważnie. Jezu, ile tego tu jest. Łóżko. Może tu? No. Tylko kurde krzywo. O, teraz lepiej. Biurko. Myślę, że tutaj... Nie. Chociaż tutaj może by było zrobić... Ok. Kaloryfer. Teoretycznie powinno się kaloryfer gdzieś tutaj przy oknie zrobić. I myślę, że na tą ścianę byśmy dali to. Cudo. Być może to damy tutaj. To jest szafka nocna, tak? Tak. Pam, pam, pam. Co to jest? Dywan, plakat, zegar. Zegar myślę, że można by było dać... Gdzie dać ten zegar? Jak będzie. Klasyka obrotowego krzesła. Dywanu oczywiście w ten sposób się nie da zrobić. Ale można go dać pod łóżko. Tylko
Kurczę, jakoś tak dziwnie krzywo się trafił. Dobra, chyba jest równo. Plakat. Okej. Fotel. Można by było go sobie dać tutaj. Tutaj do czytania. Lampka ewidentnie biurkowa. To tu. No i dobrze. I teraz została jakby najgorsza chyba część. Więc co jak co, ale naprawdę nie lubię wypakowywać tych pudeł nieszczęsnych. To są podkładki. Zmień pozycję. Pod V. O. W ten sposób. Tutaj. Kurde, nawet równo to idzie. Nie spodziewałem się. Nie lubię tych pudeł rozpakowywać z prostej przyczyny. Coś mi tu mrugło, nie wiem co to było. Nieważne. Korzoba. Bo nie wiadomo co w tych pudłach tak naprawdę jest i wiecie, nie jestem w stanie się przygotować na to, jak to ułożyć. Konsola. Może konsolę damy tutaj. To takie ewidentnie PSP wjechało. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedykolwiek PSP. Albo Vita. No to był... Najpierw było PSP, a potem była Vita, no nie? Nie wiem, spróbujemy to tu ułożyć. Jakoś w miarę sensownie. Chociaż tak z drugiej strony to może dzieciak lepiej by było, żeby sobie to układał samodzielnie, co? A nie, że my za niego będziemy to układać. Więc myślę, że można by było mu to po prostu rozpakować i tyle zostawić, nie? Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, ile tego tu jeszcze jest? Ciuchcia! Pociąg Tomek. Nie wiem, ktoś to oglądał, tylko teraz się pytam w sumie o wersję gdzieś tam z tych lat 2000. Wczesnych 2000. Bo ten pociąg Tomek teraz to... O Jezu, nie potrafię tego oglądać. PPP. Tutaj co mamy? No oczywiście, że jeszcze pierdeliard rzeczy do kupienia. Oczywiście jak na babcię przystało, to musi być dużo wszystkiego, co nie? To dla wnuczka. A potem się widzi, jak się dziadki odnoszą do wnucząt. Jak sobie przypomnicie, jak się odnosili do was, to macie taki dziwny zgrzyt. Ale wiecie, głupi przykład. Nie wiem, nie dajecie... staracie się nie dawać dziecku dużo słodkiego. Nie wiem, żadnych cukierków, czegokolwiek, no nie? No i gdzieś tam trzymacie się tego. Potem dzieciak idzie do babci. No to oczywiście co? Słodycze muszą być. Taka klasyka gatunku. A zarazem przypominacie sobie, jak wam zabraniali jeść słodyczy. No. A potem jest argument. A co, dziecku zabronisz? Nie wiem, czy ktoś tak też ma, ale to jest taki, wydaje mi się, że totalny klasyk.
O Jezu, tutaj przynajmniej wystarczy tylko posprzątać, aczkolwiek różowa. No taki typowy babciny róż, no nie? Ale no... Nie zdzierżyłbym tego koloru. Nigdzie. Dobra, to mamy, kończymy to zlecenie i w przyszłym odcinku sobie się chyba weźmiemy za takie generalne remontowanie. Jeszcze tu gdzieś plamy są? Gdzie są te plamy? A tutaj... I pięknie, wszystkie pomieszczenia zrobione, załatwione, enter, enter i po zleceniu. Następny kadr. Bo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Ej, no mówcie, co chcecie. Nie wygląda to źle. Dobra, kontynuuj, bez zapisywania. Cześć skarbie. Johnny uwielbia swój nowy pokój. Jest bardzo podekscytowany, ciągle przynosi mi nowe książki i zabawki. Nawet nie zauważyłam, że jego rodzice odjechali. Dzięki tobie tak dużo się dzisiaj uśmiecham. Bardzo się cieszę. Johnny ma szczęście, że ma taką kochaną babcię. Jesteś kochany. Jeszcze raz dziękuję. Trzymaj się cieplutko. No i wspaniale. Miło, słodko i pierdząco, prawda? Prawda. Zresztą jak to przy babciach, nie? Dobra. Łyczek kawusi wleciał. Moi drodzy. Kończymy. Tak. Kończymy. Ulepszenia mamy. O, co tu mamy? To się nam ulepszyło i nic poza tym. Teoretycznie mamy dom lawendowy i pozwolenie na budowę. Kurczę, korci mnie to pozwolenie na budowę. Chociaż to wydaje się być prostsze. Dobra, coś wymyślimy. Moi drodzy, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza dla zasięgu, hehe, i do usłyszenia następnym razem. Dzięki bardzo, że byliście ze mną i do następnego. Pa, pa!